Cześć, dziś na warsztacie mam płytę główną Shuttle Hot 569. Jest to płyta Socket 7, współpracuje ona z procesorami Pentium. Posiada ona typowe duże gniazdo klawiatury DIN, ale ma także miejsce na dwa gniazda PS2. Wylutuje z płyty stare gniazdo klawiatury i zamontuje dwa gniazda PS2 dla klawiatury i myszy. Gniazda PS2 wylutowuje ze starego przełącznika KVM. Używam do tego stacji na gorące powietrze. Nagrzewam powoli laminat. Mam tu duże pola miedzi, dlatego trwa to dłuższą chwilę. I już mam wylutowane pierwsze gniazdo. Teraz zabieram się na drugie gniazdo. Teraz pójdzie już szybciej, bo laminat jest już dobrze nagrzany. Teraz kolej na płytę główną. Nagrzewam powoli laminat. I już po kilku minutach gniazdo wychodzi z płyty głównej. Muszę też wylutować dławik, który będzie przeszkadzał w montażu gniazda PS2. Muszę teraz usunąć starą cynę z punktów lutowniczych. Używam do tego plecionki. Cyna pięknie wpływa w plecionkę i już po chwili mam płytę gotową do montażu nowych gniazd PS2. Wcześniej muszę jeszcze oczyścić płytę główną z resztek topnika. Używam do tego cleansera PCC15. Montuję nowe gniazda. Lutuję ich wyprowadzenia. I gotowe. Na koniec czyszczę płytę główną z resztek topnika. Pozostała mi jeszcze jedna rzecz. Muszę uzupełnić płytę o dławik. W wersji z gniazdem DIN wlutowany był tu dławik w wersji przewlekanej. Teraz muszę wstawić wersję SMD. I gotowe. Mogę teraz przystąpić do sprawdzenia poprawności działania mojej modyfikacji. Podłączyłem moją płytę. Włączam zasilanie, nic nie wybuchło, brak też magicznego dymku, mam obraz. BIOS nie zgłasza błędu klawiatury. Klawiatura działa w BIOSie. Uruchamiam system Windows 95. Jak widać, moja myszka PS2 też działa. No i proszę bardzo, stara Shuttle Hot 569 po liftingu ma teraz dwa eleganckie gniazda PS2 zamiast tego wielkiego DIN-a. Klawiatura działa w BIOSie, myszka śmiga po Windows 95, a ja się cieszę jak dziecko, które właśnie ożywiło dinozaura. Od dziś żadnych więcej kombinowania z przejściówkami. Pełna kompatybilność retro w starym, dobrym stylu. Na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!